Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym dla Was upiec coś pysznego, coś świątecznego, ponieważ jesteśmy krótko przed świętami. Chciałabym upiec dla Was mazurka, czy mazurek wielkanocny. Jakby moją opcję, ponieważ ten mazurek będzie jakby przekładany, będzie z dwóch części, będzie przekładany marmoladą, ale ja zrobię tą marmoladę swoją jakby, moje jakby takie powidła, mus jabłkowy. Te 3-4 jabłka, usmażę je troszeczkę, w międzyczasie, kiedy one mi przestygną, zrobię ciasto i wtedy po prostu przełożę i dam to ciasto do pieczenia. Jak się ciasto upiecze, przestygnie, nałożę troszeczkę tej masy. W moim przypadku jest to masa kajmakowa, już gotowa i tylko ozdabiamy. A więc ciasto jest na tyle fajne, że możemy go upiec już dzień wcześniej. To znaczy, jeżeli święta są w niedzielę zawsze, to robimy sobie już w piątek wieczorem, a w sobotę sobie ozdabiamy. Sposobów na mazurka jest bardzo dużo. Ja Wam dzisiaj pokażę moją opcję przekładaną z jabłkami i Wam powiem, że będzie coś pysznego. Co bym chciała jeszcze powiedzieć, to zapraszam Was na moje playlisty. Nie tam, gdzie piszę wideo, tylko wejdźcie sobie na playlisty i tam jest wszystko mniej więcej, można powiedzieć, posortowanie. Tak jak mogłam. Na dania mączne, na ciasta, na dania świąteczne, na mięsa, na dania z mięsa mielonego, na zupy, na torty, nawet na pisanki na Wielkanoc, jak ja maluję, jak ja sobie sama te farbki robię, maluję, naprawdę piękne pisanki wychodzą, wtedy wystawiam na stół jako dekoracja, dodaję troszeczkę kwiatków, mam moją własną, osobistą, domową dekorację. Oczywiście linki podam Wam na dole pod filmikiem, żebyście mogli sobie szybciutko znaleźć. A więc 2 lata mojego kanału zrobiło swoje. Zapraszam Was bardzo serdecznie na to moje danie pyszne, świąteczne, wielkanocny mazurek. Musimy sobie przygotować ten mus. Ja tutaj zważyłam, mam 700 gram. Nie nakładamy tak dużo jak na jabłecznik. Teraz musimy sobie z tego jabłka wyczyścić środki. Tak zrobić. Jakby na 4. Wycinamy te środki, żeby tutaj również nie było tej skórki tutaj. Jabłka najlepiej kwaśne i takie, żeby Wam się dobrze gotowały, żeby szybciutko zrobił się Wam ten mus. Teraz te jabłka muszę drobniutko pokroić. I to jest 100 ml. Do tego daję 1 łyżkę cukru. I teraz to musi się zagotować z cukrem. Wrzucam teraz te jabłka. Teraz do tych jabłek chciałabym dać szczyptę cynamonu. To jest 1/3 łyżeczki. Żeby to było troszeczkę takie świąteczne. Teraz jak nam się to zagotuje, nastawiamy na 5-6 minut. Możemy przykryć i to teraz będzie nam się tutaj fajnie dusiło, jak się gotowało. Możemy troszeczkę zmniejszyć o 1/3. Ja mam na 9, a więc na 6. Marmolady możemy dać różne. Na przykład ja tutaj mam truskawkową z mango. Dzisiaj chciałam pokazać, że można zrobić sobie marmoladę samemu i wtedy naprawdę będzie dużo smaczniejsze i zdrowsze i zredukujecie cukier. Moje jabłuszka około 10 minut musiały się gotować. Mogę teraz też zblenderować, żeby mieć taką gładką masę jak macie. Jeżeli nie macie, możecie wziąć przez sitko przetrzeć. Ale przez to, że ja robię jeszcze jedną warstwę ciasta na górę, to nie będzie przeszkadzało, że tutaj będzie troszeczkę jakieś kawałki, troszeczkę drobne. Dlatego już przy zakupie starajcie się, żeby kupić jabłka takie, co się
Wam fajnie rozgotują. Ja będę piekła w takiej formie większej. To jest gdzieś 20 coś na 30 coś. Jeżeli byście chcieli na przykład małego mazurka, to możecie zrobić w mniejszej formie. I wtedy robicie sobie tylko połowę porcji. Dlatego ja dzisiaj tutaj potrzebuję kostkę masła. Do tego 1 cukier waniliowy. Jak macie laskę wanilii, możecie również dać. Szczypty soli. I tutaj mam 110 gram cukru. Możecie dać również 100. Jedno całe jajko, średnie. I teraz troszeczkę to rozdrobnię jakby. Oczywiście bez proszku do pieczenia to ciasto robię. Zaczynam teraz już miksować z pół minutki i będę dodawała po łyżce mąki. Mam 375 gram mąki. Może końcówkę zostawię troszeczkę do podsypania. Tak to wygląda. I zaczynam podsypywać mąką. I gotowe. Tak wygląda. Wszystkie składniki są już połączone. Tutaj mam resztkę mąki, o której mówiłam, że zostawiam troszeczkę na podsypanie. I wykładam już. Jeżeli ktoś nawet nie lubi mazurka, to myślę, że tą opcję polubi. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Proszę zobaczyć. To ciasto dzielę jakby na 3 części. Ta część idzie na spód, ta idzie na wierzch, a ta idzie na ten brzeg. Może troszeczkę za dużo, to dołożę tutaj, bo jednak ten spód musi mieć jakby najwięcej. Odstawiam sobie te 3 części do lodówki, chociaż na 20 minut, pół godzinki. Ja sobie ten mus przełożyłam na talerz i teraz sobie jego tutaj rozgniotłam, żeby nie było tych kawałków. To Wam na przykład teraz pokażę, że ja mogę dodać również tu troszeczkę jabłka i dżem truskawkowy, jak najbardziej. U mnie dzieci uwielbiają, ja też lubię, a więc mam nadzieję, że właśnie taki mazurek będzie najlepszy. Może być wiśniowy, może być morelowy. Co lubicie? Nagrzewam piekarnik na 180 stopni i jak on mi się zagrzeje, robię od razu ciasto, przekładam tym i robię ten brzeg i wstawiam już do piekarnika. I teraz biorę sobie ten największy kawałek. Proszę zobaczyć, on już skruszał przez to, że w lodówce był. Teraz muszę sobie rozwałkować na duży kawałek. Na tą blaszkę muszę sobie rozwałkować. I zobaczcie, jeżeli takie coś na przykład macie, że Wam się kruszy, możemy sobie spokojnie wyłożyć tą blaszkę w kawałkach. Takie kawałeczki kładziemy wtedy. I tutaj na przykład też mam brak. Tutaj widzicie, tak troszeczkę ten brzeg zrobiłam. Tak z pół centymetra. Żeby ten sok z tych jabłek nie wyleciał. Gdy Wam było za mało, możemy sobie wziąć troszeczkę, taki rulonik malutki zrobić i sobie gdzieś tam podoklejać. Jakby Wam brakowało, mówię. Troszeczkę. Tak gdzieś z pół centymetra naokoło. I rozkładam równomiernie po całym cieście. Dlatego jest dobrze, jak ten mus jest gładki. To wtedy macie równe ciasto. Teraz na to nakładam wierzchnią część. I ja mogę sobie już od razu to ciasto podzielić na 4 części. Tak i tak.
jakby, żebym miała podzielone równe części i wtedy kładę po kawałkach. Teraz będę sobie wałkować te 4 części osobno. I przykryję ciasto tym. Wałkuję znowu na cieniutki taki placuszek i kładę tu na blaszkę, na ciasto. Tak to wygląda już. I tutaj kładę również, widzicie, i nie ma nic problemu. Jeżeli by była jakaś dziurka, zaklejamy, żeby nam tutaj nic, soczek nie wychodził jakby. Te brzegi niekoniecznie, bo tutaj pójdzie jeszcze taki brzeg ekstra. Teraz potrzebuję białko. I to całe ciasto w tych złączach smaruję tym białkiem. To Wam się fajnie sklei. Również boki. Przechodzę do ostatniej części i robię sobie te brzegowe dwa ruloniki i te boczne. Czyli te boczne musi być znowu więcej, na te wąskie, na te krótsze muszą być mniej. Możemy sobie na przykład widelcem zrobić taki wzorek jakiś ciekawy, czy coś takiego. Na przykład. I kładziemy już z drugiej strony. Pokażę Wam. Kładziemy tutaj na tym brzegu. Dociskamy tu. Jakby z tej drugiej strony. Taki brzeg robimy. I mam takie migdały. Proszę zobaczyć. I tymi migdałami obłożyłam naokoło ten cały brzeg. On przez to będzie jeszcze wyższy. Tutaj mam jeszcze orzechy włoskie i ja jeszcze co kawałek włożę takiego orzecha włoskiego. Tak to już wygląda. I tak teraz daję w połowie piekarnika nagrzany na 180 stopni na 30-35 minut. I teraz proszę zobaczyć, po upieczeniu polewam to ciasto tą kajmakową masą. Rozgrzewam, rozpuszczam. Ona musi mi się ładnie rozlewać po cieście. Czekolada czarna, czy jaką lubicie, też do ozdobienia. Tu mam jeszcze orangat, a więc ze skórki. Skórka z pomarańcza. Jeżeli nie mamy tych składników jakichś z tych produktów, my mimo wszystko możemy ciasto upiec sobie już na przykład w piątek, a w sobotę sobie udekorować. Też nie ma problemu. Ciasto się upiekło 35 minut i ono sobie po prostu jakby nas zsiąknie, to ciasto, a więc ono nie będzie w ogóle suche. Teraz wykładam to już do garnka. I tak sobie to zagrzewam w garnku. Proszę zobaczyć, gotowe. Masa się ładnie już leje. I teraz tą masę rozprowadzamy jakby po środku. Oczywiście jak mamy takie coś w domku, taki gadżet, możemy sobie wyrównać. Tak to już wygląda. Teraz przejdę do rozpuszczenia sobie czekolady. Teraz
rozpuszczę czekoladę. Mam około 50 gram i ze 3 łyżki wody potrzebujemy. Raz, 2, 3. Jeżeli ktoś by chciał mieć jaśniejszą, to można dać mleka. I proszę zobaczyć, ona musi się tutaj zagotować i lać się być taka gęsta. Gdyby nie była taka gęsta, no to jeszcze przytrzymać z minutkę, 2 i już można wyłączyć i ona się tutaj dogotuje. I w tym czasie, kiedy sobie czekolada stygnie, możemy sobie tu naokoło obsypać piórkami kokosowymi. I teraz bierzemy sobie tą czekoladę do jakiegoś małego woreczka, nalewamy, puszczamy do jednego rogu i ten czubek tego woreczka ścinamy. I teraz piszę wesołych świąt. I teraz mam płatki migdałowe, czy migdałów. Troszeczkę drobne, trzeba będzie wybierać. I poukładam tutaj sobie takie płatki. Jeszcze 2 listki bazylii i można powiedzieć, że jest już udekorowane. A więc ja tak zostawię, ponieważ więcej to będzie już za dużo jakby. Życzę Wam zdrowych, wesołych, szczęśliwych, radosnych świąt wielkanocnych. To więc przestygło i teraz dla Was ekstra. Ukroję, pokażę jak wygląda na przekroju. Bardzo smaczne. Słodkie, ale nie za słodkie, nie? Pyszne. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do zrobienia.